Cześć! Lato zbliża się wielkimi krokami, chociaż pogoda za oknem jest taka małoletnia. A to najlepsza pora do tego, żeby porozmawiać na temat cen skipasów, jakie będą obowiązywały w przyszłym sezonie na lodowcu Hintertux. A jak lodowiec Hintertux, to oczywiście też od razu możemy rozmawiać na temat cennika w całej Dolinie Zillertal, ponieważ jest to tożsame. Ważna informacja, w przyszłym sezonie cena skipasu jednodniowego przebiła magiczną granicę, natomiast za cena skipasu 6-dniowego powoli już stuka do sufitu. Zainteresowani? Zapraszam w takim razie do oglądania. Ale zanim podam Wam szczegóły, jedna bardzo ważna informacja, a mianowicie pod jednym z moich ostatnich shortów, krótkich filmów pojawiły się komentarze, że został on wygenerowany przez AI, a przynajmniej takie sugestie. No nie, to Jacek Ciszak w tej samej bluzie, tak samo ubrany, z tym samym mikrofonem, w tym samym miejscu. Dementuje to żadne AI, to żaden awatar Jacka Ciszaka, tylko ja we własnej osobie. Dobrze, ważną rzecz mamy już za sobą, więc czołówka. Wystarczy, bo to przecież nie taki prawowity vlog, więc czołówka troszeczkę krótsza, ale żeby się kojarzyła z moimi filmami. Zanim jednak przejdę do szczegółów, chciałbym Was zaprosić do nowego projektu, jaki razem z moim zespołem uruchomiliśmy dosłownie 2-3 tygodnie temu. Zapraszam Was na stronę aktywnelato.pl, gdzie mam nadzieję znajdziecie i zarezerwujecie najlepsze wakacje ever. My na naszej stronie aktywnelato.pl zapewnimy Wam wybór najlepszych ofert, a nasz team doradzi i zarezerwuje dla Was najlepsze wakacje. Natomiast Wasza rezerwacja sprawi, że będzie to wsparcie dla mojej czy naszej działalności. Za co z góry dziękuję i życzę wspaniałych, udanych wakacji. A teraz już szczegóły. Dolina Zillertal to oczywiście wiele ośrodków narciarskich zgrupowanych w ramach takich, powiedzmy sobie, makroregionów. Mamy tu do dyspozycji m.in. Zillertal Arena. Pewnie znacie, byliście tam. Jeżeli tak, to napiszcie proszę w komentarzu, ktoś z Was był w Zillertal Arenie. Tam mamy do dyspozycji 150 km tras narciarskich. Kolejnym regionem narciarskim jest teren narciarski po drugiej stronie Doliny Zillertal, z Hochzillertal, z Figen i jeszcze ze Spieljoch. Przy okazji powiem Wam, że już od wielu lat czynione są starania, aby Hochzillertal połączyć gondolą bezpośrednio ze Spieljoch. Będzie to fantastyczna gondola, podobna jaka jeździ aktualnie w Wagrain. Jeżeli ktoś był, to na pewno wie, z jednego szczytu góry nad doliną na drugi szczyt góry. Więc myślę, że jeżeli ten projekt zostanie zrealizowany, będzie to wspaniała atrakcja dla tego regionu. Przenosimy się w centrum Doliny Zillertal wokół miejscowości Mayerhofen. I tutaj mamy do dyspozycji kolejne 142 km tras z najsłynniejszą chyba, albo jedną z najsłynniejszych Harakiri. Trasy wytyczone są na kilku górkach, jest Ahorn, jest Penken, zatem mamy gdzie pojeździć. Teraz przenosimy się już na południe do świata lodu, do Gletscherwelt. Gletscherwelt Zillertal 3000, czyli region narciarski, w którym właśnie mamy ośrodek Hintertux na lodowcu. Cały region ma 206 km tras, tyle tras nam oferuje, z czego na samym lodowcu jest ich 64. Dodam, że na dzisiaj, czyli 17 maja, kiedy nagrywam ten film 2026 roku, mimo że jest późna wiosna, już niedługo lato, to warunki narciarskie na lodowcu Hintertux aktualnie są wyśmienite. Właśnie mieliśmy sporą dostawę białego puchu, a pokrywa śnieżna na lodowcu dochodzi do 3 metrów.
Czynnych jest ponad 30 km tras obsługiwanych przez 11 kolei i wyciągów. Działanie to letnie ośrodka, czy wiosenno-letnie, zaplanowane jest do 26 lipca. Więc jeżeli ktoś by miał ochotę, to serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że wyjeżdżając na narty należy zakupić ubezpieczenie narciarskie. Oczywiście takie ubezpieczenie zakupicie klikając w link w opisie do tego filmu, ewentualnie przechodząc na naszą stronę skionline.pl. Ubezpieczenia już te nienarciarskie, te turystyczne, dostępne są też na stronie aktywnelato.pl, gdzie serdecznie Was po raz drugi zapraszam. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Jeżeli byście zsumowali ilości tras, które podałem w poszczególnych regionach, to w żaden sposób nie zgodzi Wam się to z tym, jaka informacja jest w oficjalnych środkach przekazu. Powiedzmy sobie na stronie, oficjalnej stronie Doliny Zillertal. Według tych informacji w Dolinie Zillertal mamy do dyspozycji 546 km tras. Ale kto by tam się czepiał o kilka kilometrów? Region świetny, serdecznie polecam. Przejdźmy w takim razie do sezonu zimowego 26-27 w Dolinie Zillertal, którego otwarcie zaplanowano na 4 grudnia i potrwa on do 11 kwietnia. Tutaj ważna informacja, że daty, które teraz podałem, mogą się różnić w sezonie w zależności od ośrodka, do którego pojedziemy. To są takie daty graniczne, że sezon zimowy trwa od do i wtedy będzie też obowiązywał cennik zimowy w tych ośrodkach. Natomiast jeżeli chodzi o sezon zimowy na lodowcu Hinterdux, to zaplanowano go na 2 października i potrwa do 7 maja, czyli do końca naszej majówki. Kolejna ważna informacja dla Was, że to nie znaczy, że ośrodek narciarski na lodowcu będzie otwarty dopiero 2 października. Jeżeli warunki pozwolą, to otwarcie tras nastąpi w połowie września i do 2 października będzie obowiązywał cennik letni. Ile w takim razie zapłacimy za skipasy w nadchodzącym sezonie zimowym 26-27? Pozwólcie, że będę częściej zerkał teraz na kartkę, żeby podać poprawne wartości. Czy będzie drożej? No tak, będzie drożej, ale podwyżka jest niewielka, niecałe 4% średnio. Cena karnetu jednodniowego przebiła magiczną granicę, magiczną barierę i od października osoba dorosła zapłaci za skipas jednodniowy 82 euro. Młodzież 65,50, a na dzieci trzeba będzie wydać 37 euro. Nas oczywiście interesuje najbardziej cennik skipasów na 6 dni, bo z tego najczęściej korzystamy. I tu z naszego portfela ubędą nam 4 banknoty 100-eurowe. Z tym, że należy pamiętać, że pani w kasie nam wyda 1 euro reszty. Młodzież zapłaci 319 euro, a za dzieci zapłacimy 179 euro i 50 centów. Dodam jeszcze, że kupując karnety narciarskie na Hintertuxie i w Dolinie Zillertal obowiązuje tak zwana keycard, czyli karta magnetyczna, za którą trzeba zapłacić kaucję zwrotną 2 euro. To też pamiętajcie, żeby mieć drobne w portfelu. Jeszcze na koniec jedna informacja, gdyby ktoś z Was chciał jeszcze skorzystać z uroków narciarstwa i to takiego typowo zimowego, bo na lodowcach aktualnie jest totalna zima, pada śnieg, jest mróz, warunki są wspaniałe do jazdy, jak się rozpogodzi, to za skipas dla osoby dorosłej za 1 dzień zapłacimy 68 euro, a za 6 dni śmigania na lodowcu trzeba będzie zapłacić aktualnie 327 euro, plus oczywiście 2 euro kaucji. To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli te informacje były dla Was przydatne, to oczywiście łapka w górę, subik, dzwoneczek i te sprawy. Gdybyście mieli pytania związane z wyjazdem do Doliny Zillertal, na lodowiec Hinterdux, to bardzo proszę, piszcie komentarze. Czekam na informacje, kto był na przykład w Dolinie Zillertal czy w ośrodku Hochzillertal. Przypomnę,
że filmy ze wszystkich ośrodków narciarskich, tych nawet pojedynczych, są na moim kanale, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Na program zaprosił sponsor, właściciel portalu skionline.pl z wyjazdami, ubezpieczeniami i informacjami.